Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. Od 19 lutego do 20 marca 2024 roku mamy czas, czy też okres znaku ryby. Wszystkim rybom, osobom, które się urodziły w tym znaku, gratulacje szczęśliwego, właściwie dla Was nowego roku i radości z życia. Te urodziny Wasze są niesamowite, bo tylko raz w roku, jak zawsze. I otwierają przed Wami nowe perspektywy życia. Każda ryba wie, o czym mówię, każdy rok jest inny i niepowtarzalny. Ten rok wyjątkowo jest bardzo ważny w Waszym życiu, dlatego że po pierwsze zmienia się epoka, zmienia się czas, zmienia się świat i przechodzą ryby w stan spoczynku, a otwiera się epoka wodnika. Jeszcze przed nami jest dużo czasu, ale Wy to wyczuwacie. Już czujecie ten cały chaos współczesności i życia, o którym wielokrotnie już tutaj mówiłem, ale to trzeba zaznaczyć, żebyście wiedzieli, dlaczego się czujecie zbyt emocjonalnie i macie w pewnym znaczeniu jakieś lęki, czy niedomówienia, czy też jakąś abstrakcję, która dookoła Was przebywa. Przebywa to spowodowane jest przede wszystkim planetami, bo przecież tak Wasz kosmogram na dziś wygląda i właśnie to jest ten otwierający cały cykl tutaj i tutaj mamy aspekty, jak one się z kolei zachowują i mamy tutaj oczywiście jakości żywioły, na które trzeba bardzo zwrócić uwagę. Najważniejszą rzeczą dla ryb jest ten czas, kiedy za chwilę będziecie mieć urodziny, bo przecież nie każdy się urodził w tej dacie. Cały miesiąc macie niektórzy, bo dopiero się urodzą na przykład 19 marca i też są rybami. Czy 20 w ostatniej chwili. Te osoby, które jeszcze nie mają urodzin, niech zwrócą się przede wszystkim do siebie po to, żeby uratować te ostatnie chwile swoje. Tej nerwicy i zająć się bardzo swoimi sprawami, a nie cudzymi. Więc bierzcie się za siebie i bardzo roztropnie, aby nie stworzyć wokół siebie jakiegoś chaosu, przede wszystkim tragedii, nazwijmy to, życia czy istnienia, która jest. Ze względu na to, że Pluton wkroczył do wodnika na samym początku miesiąca, oczywiście tego lunarnego, to wówczas Pluton stworzył nową historię właśnie dla Was. Zmieszał Wam szyki. I to dzisiaj odczuwacie dosyć intensywnie, co jest sporą historią nie tylko w życiorysie naszych ryb, ale każdego z nas. Trzeba brać pod uwagę, że każdy ma gdzieś ten fragment swoich ryb i on odzwierciedla to wszystko, co do tej pory nazywamy historią naszego życia. Bo jeżeli mamy roczny kalendarz, rozpoczynamy go od marca, kończymy go właśnie na rybach też w marcu i ta cała pętla buduje przed nami to, że ryby są sumą wszystkich wydarzeń,
które miały miejsce w roku, który był. I te wszystkie przygody, te wszystkie historie trzeba teraz rozwiązać jak najprędzej i jak najlepszym wizerunku, abyśmy mogli prosto spojrzeć w oczy, w lustrze naszego istnienia, co jest najtrudniejszą rzeczą i jednocześnie najpiękniejszą. Cóż, kiedy właśnie Pluton z Wenus wkroczyły już do wodnika i także Wenus goni Marsa i to wszystko się wydarza w takim dosyć dużym pędzie, ale to w ciągu naszego miesiąca będzie się pokazywać i także Słońce wkroczy za jakieś 9 dni na Saturna i rozpocznie nam dosyć poważne roszczenia do przeszłości naszego życia. I to mówię co do wszystkich i najbardziej do tych, którzy są urodzeni właśnie w tym znaku. Charakterystyka przede wszystkim ryby jest taka, że jest ofiarą swojego życia. Ryby poświęcają się dla nas tylko w dwojaki sposób. Jednym ze sposobów jest ten najtrudniejszy sposób, czyli do oddania siebie komuś i traktowanie siebie jako tego człowieka, który musi pomóc każdemu. Ta pomoc ryby jest frustrująca i to bardzo poważnie, ze względu na to, że same nie potrafią wyzwolić się od tego, żeby oddawać siebie. I to jest taka troszeczkę historia dosyć smutna, ale najbliższa, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia religijnego, to i historii biblijnej, to oczywiście Judasza. Druga strona tego medalu jest osoba, która poświęca innych i staje się władcza i przechodzi do historii jako postać, która daje nam szansę nowego istnienia, nowego życia i pokazuje nam kierunek, który jest kierunkiem nieocenionym. To z kolei najbardziej związane jest z życiem Chrystusa. Chrystus jest postacią, kiedy znacie Go z apokryfów, jest osobą, która ma ogromną charyzmę i jednocześnie też ma wiele do nam dania, ale w innej formie. W formie własnego cierpienia i własnych problemów. I to też widać u niektórych, którzy stoją przed wyborem jakimś w swoim życiu i traktują to życie zbyt poważnie. I wtedy, jeżeli pójdą tą drogą Judasza, czy też wybiorą tą trudniejszą drogę Chrystusa. Czy można powiedzieć, która droga lepsza? To już wasz wybór i obie te strony są uświęcone w rzeczywistości tragedią i spojrzeniem na to, co chcemy zyskać i co chcemy dać przede wszystkim światu. Najbardziej profesjonalne dla mnie zawody, które tutaj ryby reprezentują, tak jak zawsze mówię, to przede wszystkim lekarze, ci, którzy zajmują się bardzo często ortopedią, też okulistyką i jeszcze innymi działami, ale wśród tego wszystkiego jest właśnie ze względu na okulistykę ryby świetnie się czują w fotografii i w filmie. Dlatego też film jest takim przedstawicielem tego zawodu doskonałym i wszyscy, którzy szukacie swojego miejsca,
spróbujcie w tym kierunku podążać i następnie, no co tu ukrywać, pomoc innym ludziom, gdzie są to chociażby ratownicy medyczni i cała grupa osób, która jest wokół właśnie tego zawodu. Jeszcze oprócz tego można by wymieniać wszystkie zawody, bo oczywiście, że tak jest, dlatego mamy Dwada Samsa i w tych Dwada Samsach mieszczą się jeszcze jakieś inne zawody i ustawienia planet, które zupełnie inaczej sugerują, ale w gruncie rzeczy wśród sportowców są sportowcy i nawet znacie takich sportowców i jednak stwarzają wokół siebie tą atmosferę jakby ofiary historii, czy też działań, czasami na najwyższym stopniu, a jednocześnie bardzo często na problematycznym, niższym stopniu, co jest najbardziej bolesne, bo nie zdobyłem tego, co bym chciał, co mogę. No ale tutaj właśnie jeżeli mamy jakiegoś promotora, który nam dobrze radzi, a takim promotorem jest, nie ukrywając, królewska wiedza i królewska wiedza ryby potrafi doprowadzić do sukcesu i też dlatego też niektóre nasze drogie ryby dochodzą do ogromnych sukcesów, co jest największym sukcesem. No nie chcę tutaj porównywać do Chrystusa, bo oczywiście, że wiemy, kto to jest, ale do ryb, które są wspaniałe. Taką naszą rybą, którą znacie, jest witkacy. Witkacy jest taką rybą, którą byśmy mogli postawić jako rybę najbardziej reprezentującą ten znak i najłatwiej oprzeć o to działania w literaturze. No cóż, ja zawsze radzę Odyseę kupić jakąś i przeczytać ją od pierwszej strony do ostatniej i ewentualnie jakoś tak zaznaczyć, jeżeli to, co przeżyliście, to, czego nie przeżyliście, będziecie musieli przeżyć. I tu krzyk syren, czy też jeszcze jakichś innych sytuacji jest bardzo ważny, dlatego że w tym okresie, teraz, tego miesiąca będziecie mieć swoją wizję jakby życia waszego. Jednocześnie te osoby, które będą miały dopiero urodziny, mają ten krzyż męczarni, czy też jakiś inny. Czasami się zdarza, że jednak nie, ale na ogół jest to kłopot, bo zdrowie ulega pewnej historii, czy też przyplątują się jakieś działania, które po prostu nam utrudniają życie. I to jest największa cecha tego punktu od A do B, czyli do 20 marca. Cóż będzie dalej? Dalej będzie już nowy rok i nowe skojarzenia, nowe działania. Oczywiście ten nowy rok to jest ten, który będzie, ale to jest ten, który jest astronomiczny, no i astrologiczny, ale jeszcze mamy ten jeden, który jest w wadze, no i na który będziemy czekać z utęsknieniem. A teraz, no cóż, ja życzę rybom, drogie ryby, przede wszystkim kobietom, bądźcie piękne, bo jesteście, macie czarujące, bo też macie ten swój urok niesamowity. Patrząc się prosto w oczy i wam można zobaczyć odbicie najpiękniejszej miłości, jaka istnieje, to właśnie wy potraficie, jak ja to mówię, gadać oczami. I tutaj też mężczyźni potrafią czarować oczami, patrzeć głęboko, tak głęboko, że kobiety mdleją w waszych objęciach, oczywiście wzroku. A kobiety z kolei potraficie po prostu oczarować tym swoim wzrokiem głębokim, jak morskie oko, gdzie dostać się
wcale nie jest tak łatwo, chyba że się siedzi na jakimś biednym, znaczy na wozie i biedny koń ciągnie was przez życie. I tutaj właśnie mamy ten wybór, czy zostaniemy właśnie tym Jezusem, czy posadzimy siebie na tej desce i będziemy jechać na czyjejś sławie, czyli męczące zwierzę nie będę dalej stwierdzał, ale życzę Państwu przede wszystkim i wszystkim nam, którzy nie jesteśmy rybami, szczęśliwych tych ryb, bo ryby są zawsze trudne. Zawsze to jest okres. Widzicie, co się dzieje na dworzu, to jak zachowują się sytuacje, i podejmujcie przede wszystkim zdrowe, rozsądne decyzje, po to, żeby potem nie narzekać w życiu, że jesteście po prostu osłabione, czy też nie potraficie podjąć tego wysiłku umysłowego ku chwale i zwycięstwu na Jowisza. A przecież Neptun jest królem mórz i królem tego wszystkiego, co się dzieje, więc popatrzcie sobie, ile was jest płynu, który wami rządzi i który jest najbardziej charakterystyczny. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, że jesteście spod Neptuna i Neptun jest wyższą oktawą Wenus. Patrzcie na Wenus, jak się ona zachowuje, jakie ona robi tragedie. Tak Neptun musi wtedy podbijać swoją energię i wpływać na największe historie, bo jest uzależniony od Księżyca, który z kolei unosi i opuszcza fale, czy też poziom wody. I my, jako wszyscy, którzy mamy ten szczątkowy znak ryb, bo to jest 1/12, ta fala nastroju nas właściwie obejmuje w każdej chwili, bo Neptun jest typem, ale wy macie jeszcze jedną rzecz, która jest najbardziej możliwa, że umiecie miłować i kochać. W każdym momencie jesteście stworzeni do miłości. I jednocześnie właśnie to jest najsmutniejsze, że cierpienia w tej miłości, chociaż miłość zawsze cierpi. Zawsze miłość coś ma takiego, co nie dopowie się, lecz ugryzie w język, to też boli. To jest najtrudniejsza rzecz, jaka jest, umieć kochać. Ale wy to potraficie, nauczcie. Jak możecie, opowiadajcie najwięcej o tym zjawisku, które właśnie dotyka najbardziej was. Osoby spod znaku ryby. Bo są was dwie i pływają ciągle w koło, bo łączą was te dwie pępowiny. Jedna idzie od ryb, druga idzie od barana. I tak krążycie wokół siebie, tworząc wir, który nas wciąga. Bo jest to interesujące, bo jesteście w gruncie rzeczy najlepsi we wróżbie dla świata. I nauczcie nas wszystkich patrzeć innymi kolorami na życie, bo pryzmat i doświadczenia są waszym laserem, waszej zdobyczy, bo wtedy możemy umieścić tylko jedną gamę koloru, a nie cały wachlarz, który czasami nas niszczy, czasami nas deprymuje, czasami nas
po prostu zniewala. Ale to zależy tylko od waszego humoru i od nastroju, pogody, serca i ducha. Do zobaczenia i z Bogiem. Cieszcie się życiem.